Dzisiaj na wielkiem morzu obłąkany, 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem, widziałem lotne w powietrzu bociany długim szeregiem. Że mnie znał kiedyś na polskim ugorze, smutno mi, Boże. Kojarzycie wysokie, majestatyczne ptaki o rozłożystych, czarnych skrzydłach i czerwonym dziobie? Adamowi Mickiewiczowi bociany kojarzyły się z domem rodzinnym, a więc z Polską, za którą tęsknił w czasie, gdy pisał Pana Tadeusza w stolicy Francji, Paryżu. My dzisiaj podzielamy smutek poety, ponieważ bociany, choć zamieszkują w Polsce, tak jak i w wielu innych krajach w Europie, jednak to w Polsce występuje ich największe skupisko, opuszczają nas jeszcze jesienią, by przezimować w ciepłej Afryce. Na ich powrót będziemy musieli jednak trochę poczekać, zapewne do przełomu marca i kwietnia. Bocian to zresztą nie jedyny ptak, który pojawia się na kartach Pana Tadeusza. Mickiewicz, wzorem dzisiejszych ornitologów, osób zajmujących się życiem ptaków, z ogromną czułością podpatruje zwyczaje skowronków, żurawi, puszczyków, jaskółek, gęsi i wielu innych gatunków. Wszystkich nie sposób tutaj jednak wymienić. Wiele z tych opisów ujawnia dawne przekonania ludzi na temat zwyczajów tych zwierząt. Ciekawe są na przykład te dotyczące ich losów podczas srogiej zimy. Weźmy na przykład takiego skowronka. Niegdyś uważano, że ptaszki tę zimę spędzają ukryte pod polnym kamieniem. Dziś wiemy, że podobnie jak bociany odlatują, chociaż nie tak daleko, bo do krajów w basenie Morza Śródziemnego. Jaskółki miały spotkać los jeszcze dziwniejszy, bo uważano, że zimą żyły na dnie stawów i jezior, a wczesną wiosną starsze osobniki miały zamienić się w żaby. Już raczej bez nadziei na bycie odczarowaną przez pięknego księcia. Tymczasem wiemy, że jaskółki, podobnie jak bociany, odlatują zimą do Afryki, choć opuszczają nas trochę później, a niektóre nawet w październiku. Chociaż dla zwierząt, a szczególnie ptaków, zima to bardzo trudny czas, niektóre mimo to decydują się przeczekać go w Polsce. Możemy wśród nich znaleźć ruchliwego wróbelka, dostojną sikorkę bogatkę czy poważnego gila. Dwa ostatnie mają tak piękne i wyraziste upierzenie, że z łatwością je rozpoznacie. I chociaż zostają, wcale nie jest pewne, czy doczekają wiosny. Dlatego tak ważne jest, by nie zapominać o naszych ptasich przyjaciołach i regularnie ich dokarmiać. Choć pamiętajcie, by robić to tylko wtedy, gdy spadnie śnieg lub złapią silne mrozy. Czym w takim razie dokarmiać ptaki? Wybierajcie naturalne produkty, pestki słonecznika i dyni, płatki owsiane, orzechy, suszone owoce i kasze. Dobrze sprawdzi się też słonina i łój, dostarczający ptakom dużo potrzebnej energii. Zdecydowanie odradzamy dokarmianie chlebem, który często zawiera sól oraz szybko pleśnieje, stanowiąc dla ptaków poważne zagrożenie. Ponieważ zima wciąż trwa, w ramach dzisiejszego odcinka wykonamy prosty karmnik. Będzie to też okazja do ciekawej zabawy sensorycznej. Potrzebujemy patyk lub szyszkę, tłuszcz, słoninę albo łój, wybrane ziarna, słonecznik, dynię, kaszę gryczaną lub jęczmienną, płatki owsiane oraz kawałek sznurka. Nim dzieci przystąpią do przygotowania karmnika, warto pobawić się przygotowanymi produktami, dotykać ich z zamkniętymi oczami, określać fakturę, gładkie, ostre, przyjemne, nieprzyjemne, wąchać czy przesypywać z rączki do rączki. Do patyka lub szyszki mocujemy sznurek, przy pomocy którego będziemy mogli powiesić nasz karmnik, na przykład na balkonie. Następnie patyk lub szyszkę dokładnie smarujemy słoniną lub łojem. Wszystkie nasiona, kasze i płatki mieszamy razem, na przykład na kawałku gazety, a następnie obtaczamy w nich patyk lub szyszkę. W razie pustych przestrzeni możemy dokleić resztę ręką. Zawieszamy karmnik w wybranym miejscu. Czekamy na pojawienie się pierwszych gości. To będzie też doskonała okazja do obserwowania ich życia z bliska.